No hej! Słuchajcie, wyjechaliśmy kawałek za Janki, pojawiła się ikonka serwisowa. Mamy okno pogodowe. Słuchajcie, Blair Witch Project. Nienawidzę deszczu. Jedziemy tą cholerną kolejką. Ania, zobacz tam, Boże. Nie, naprawdę mi się nie podoba. Jest mega. I no, żałowałbym, gdyby mnie tu nie było. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, serwis Bajka, a my właśnie wyruszamy na naszą wielką podróż. Słuchajcie, jest środek nocy, jest 9:24, ja po prostu nienawidzę rano wstawać, nienawidzę, ale dla Was się poświęciłem i o tej 9:24 wyjeżdżamy. Jedziemy sobie, jak widzicie, właśnie w nocy, z tego względu, że ponoć w nocy jeździ się szybciej, lepiej, jest mniejszy ruch i właściwie nie właśnie my dlatego o tej 9:24 w nocy wyjeżdżamy. A jako, że wstałem o tej 9:24, to już nic gorszego dziś mnie nie spotka. Mamy piękną pogodę, natomiast z tego co wiem, dojedziemy mniej więcej do Szczyrku na godzinę plus minus 13 i od 13 ma zacząć tam padać. I to nie jest ściema, autentycznie. Ma zacząć padać od godziny 13, więc deszcz czeka na nas. Do zobaczenia z trasy. No hej! Słuchajcie, no nie jesteśmy w Szczyrku. Wyjechaliśmy kawałek za Janki i pojawiła się ikonka serwisowa. Teoretycznie od opony widzimy, że powietrze jest. No może być to czujnik, prawda, ciśnienia, ale zapowiada się dobrze. No nie markujemy tego, dzieje się to naprawdę. No i cóż, najwyżej rozbijemy się tutaj. Też jest fajnie. Może bunkrów nie ma, ale wiecie co. Dobra, słuchajcie, albo będziemy nadawali z Szczyrku, albo stąd, no z Janek. W Jankach też jest fajnie. Na razie opracujemy wam jakieś dobre trasy. I tak, to co? To do usłyszenia. Jedziemy, już pada. No słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do naszej destynacji. No nie podoba nam się, pada. Nie, słuchajcie, jak nam każą teraz płacić jakąś opłatę klimatyczną, której na przykład w Jankach nie było, a była za to pogoda, no to ja tego nie rozumiem. Mamy już pomysł, co robić. Moi mili, cóż to był za dzień. Byliśmy dziś na Skrzycznem. Weszliśmy sobie na piechotkę na górę. Zmęczyliśmy się, było fajnie, zabawnie i przyjemnie. A teraz boczuś. Musimy oczywiście uzupełnić wszelakie kalorie, które spaliliśmy z nawiązką. Po boczku inne kalorie, ale to after party tak zwane. Czekają nas jeszcze 3 niezapomniane dni. W deszczu, w mgle i 2 noce. No właśnie nie wiemy, co będzie gorsze, czy te dni, czy te noce. Zobaczymy. Także my dzisiaj robimy afterparty, a z Wami widzimy się jutro. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Nie wiem, czy mnie słychać przez tę obudowę. Ale pogoda jest dzisiaj zacna. Uśmiechnijcie się, chłopaki. No i kierujemy się tam.
No i moi drodzy, przeżyliśmy. Tu, koszulka. A, i właśnie nasza koszulka. Motto serwisu Nie, Bajka. tego nawet nie Rowery, będę. kawa, przyjaciele. A kto wymyślił takie motto? Dlatego tego pana na co dzień nie oglądacie u nas. Dzięki. Spoko. Słuchajcie, no pojeździliśmy. Sponsorem dzisiejszego odcinka był ten właśnie olej, czyli Wet, i sprawdził się perfekcyjnie. Sam na nim właśnie jeździłem. Było naprawdę fajnie. Nie obyło się bez jakichś tam, powiedzmy, drobnych problemów technicznych, ale wszyscy zadowoleni. No oczywiście pogoda jest jaka jest, tak jak widzicie za oknem, ale nie ma co narzekać. Nie przyjechaliśmy narzekać, tylko przyjechaliśmy się dobrze bawić. No i słuchajcie, jak to wygląda. Teraz będziemy sobie spożywali kalorie, żeby trochę się ogarnąć po tym naszym dzisiejszym jeżdżeniu. Jutro jakieś straszne oberwanie chmury i tak naprawdę nawet kolejka nie będzie jeździła. Ale mam nadzieję, że w niedzielę będziemy mogli pojeździć i znowu się będziemy dobrze bawić, bo przyjechaliśmy się tutaj dobrze bawić. Kto się umie dobrze bawić? My! Do zobaczenia. Nie wiem, czy mnie słychać. Mamy okno pogodowe i postanowiliśmy z niego skorzystać i pójść właśnie na przechadzkę w góry. Także zapraszamy Was z nami. Jest naprawdę fajnie. Cieszymy się, że pogoda dopisała, bo moglibyśmy przyjechać i mogłoby być kiepsko, a jest bardzo ładnie. Pogoda jest bardzo przyjemna i no, wszystkim polecamy takie urlopy, takie wakacje. Bardzo się cieszę, że wychodzimy w góry. Myślę, że inni też. To miejsce polecił nam Michał. Dla mnie się to podoba, jest to naprawdę fajnie. Michał polecił nam widoki. Jest mega. I no, żałowałbym, gdyby mnie tu nie było. To byłby wielki ból. Doszły mnie słuchy, że z jednego z podwórek w Szczyrku uciekły krasnale ogrodowe. Na wyjeździe jest bardzo fajnie. Zaraz będziemy obserwowali, podziwiali jeden z widoków, który wyłoni nam się, sądzę, za zakrętem. Zachwyci nas swym ogromem swojego majestatu. Każdy jest zadowolony. Pogoda dopisała, z tego się cieszymy. Co to, Jezus Maria? Także chmury nam dopisują, jest bardzo fajnie. Nienawidzę deszczu. Nienawidzę deszczu! Jaki ładny gnom. Bardzo ładny odcinek tutaj mamy. I tak sobie myślę, że ciekawie byłoby tu mieć dom. Tak właśnie gdzieś na górze, w lesie. Pewnie wielu z Was myślało o czymś takim. Czyli żyjecie sobie w lesie, w ogóle nie przychodzą do Was ludzie, z nikim się nie spotykacie. No, oczywiście jak raz na jakiś czas macie taką ochotę bądź potrzebę, to zjeżdżacie sobie w dół do cywilizacji, spotykacie się z kimś bądź kupujecie prowiant, ale żyjecie sobie właśnie w takim miejscu gdzieś na górze. Ale nawet nie musiałoby być to na górze, gdzieś po prostu właśnie w lesie i byłoby to mega przyjemne. No oczywiście życie to nie bajka i z reguły jest tak, że kiedy mieszka się na takim odludziu, to najczęściej no nie ma tam co robić, prawda? Na odludziu nie ma korporacji, na odludziu nie ma firm, gdzie można pracować najczęściej. I to właśnie pytanie do Was. Ciekaw jestem, czy wolelibyście żyć tak po swojemu na odludziu gdzieś w lesie, no ale mieć oczywiście problem z pracą, finansowaniem swojego mieszkania na odludziu, czy też wolelibyście no, żyć tak jak większość z Was, czyli gonić właśnie za pieniądzem, żyć w dużym mieście, no ale mieć to życie przepełnione gonitwą, wyzwaniami związanymi z prozą,
dnia codziennego, czyli pchaniem tego wózka zwanego życiem do przodu. No panowie, i teraz pytanie do Was, bo przed chwilą zastanawiałem się nad takimi egzystencjonalnymi problemami. Mianowicie, czy wolelibyście mieszkać no właśnie gdzieś na takim miłym odludziu, no ale oczywiście z dala od wszelakich wygód, jak również od finansowania Waszej pasji mieszkania na odludziu, czy też wolelibyście mieszkać, umówmy się, no może złe słowo, ale bogato, ale właśnie w dużym mieście, czyli pędząc. Nie, no jasne, że tak, jak tutaj sobie posadzisz grządeczkę, kupisz sobie kozę, dać im mleka. Wszystko będzie w porządku. Kacper? Zdecydowanie od ludzi. Z rowerem pojeździć po górach, pozwiedzać. Żyć spokojnie. Tak, ja też jestem za odludziem i teraz puenta. Większość ludzi, z którymi rozmawiam, też jest za mieszkaniem na odludziu i mówi mi, że zdecydowanie odludzie. Więc dlaczego wszyscy mieszkamy w tych dużych miastach? To przypomina mi, ta droga przypomina mi czasy wyścigów etapowych i na przykład wyścig Transkarpatia, być może niektórzy pamiętają. Po takich drogach, w takim błocie te wyścigi się odbywały. Trochę tej wody jest, ale też nie tyle, ile zapowiadano. Naprawdę fajny klimat. Teraz troszkę zaczyna padać. Ale uwierzcie mi, jest bardzo ładnie. No nie ma sensu siedzieć w domu. Naprawdę jest bardzo ładnie. Sami zobaczcie. Słuchajcie, pierwsze niebieskie niebo na tym wyjeździe. Doczekaliśmy się. No zobaczcie, jaki kapitalny klimat. Ale mówiąc szczerze, w taką pogodę również rowerem by się bardzo fajnie jechało. Jeśli tylko nie pada, ja nie lubię osobiście deszczu. Są osoby, które lubią, ja nie lubię, bardzo nie lubię. Ale właśnie taka mgła, jeśli tylko nie jest zimno, może być mokro i dla mnie jest bomba. No mógłbym jeździć teraz, aż żałuję, że roweru nie mam ze sobą w tym momencie. Bo i świetnie by się tu podjeżdżało, troszkę technicznie, i jeszcze lepiej by się zjeżdżało, także naprawdę rewelka. Dotarliśmy na szczyt. Malinowska skała, 1152 metry nad poziomem morza. Widoku nie ma, to znaczy nie ma tego obszernego widoku, ale dookoła naprawdę widok jest świetny, porażający i naprawdę świetnie, że tutaj przyszliśmy, zobaczcie. I kolejny widoczek ze szlaku.
i słuchajcie, ściemnia się. Jesteśmy na rozstaju dróg. Tak naprawdę no wcale nie chcemy wracać. Fajnie byłoby sobie pochodzić w ciemności. Klimat jest po prostu niezapomniany. I naprawdę słuchajcie, no tak jak widzicie, można robić coś fajnego również kiedy pada, kiedy jest naprawdę, wydawałoby się, pogoda fatalna. Najgorzej to jest chyba się zmusić, czyli żeby właśnie wyjść, ruszyć się, nie wiem, z domu, z kanapy czasami się nie chce, ale jak już się wyjdzie, to jest fajnie najczęściej i do tego Was zachęcamy, żeby jednak się ruszać. Robi się coraz ciemniej, także dzisiaj już nie będziemy nagrywali, bo kamera nie wyłapie tego wszystkiego, ale idziemy dalej, będziemy sobie szli nocą, polecamy i widzimy się pewnie jutro. Słuchajcie, Blair Witch Project. Słuchajcie, jesteśmy w jaskini. Można było zejść w dół. Na górze jest noc, a my jesteśmy w jaskini. Jest to naprawdę bardzo ładna jaskinia. Nie wiem, czy coś widać. Poczekajcie. O, z twoją latarką coś będzie widać. Więc co, pokażemy ten główny korytarz. Idź pierwszy. I zobaczcie teraz na to. Dobra, idziemy dalej. Albo... nie. Tak, w prawej jedno. Zdjęcie. Żoba skalna. Musimy wyjść tam do góry. A tutaj żaba. A poświecie tam na samą górę, tam do wyjścia. O. Ale to chyba tam. Cześć, słuchajcie. Fajna akcja. Pojawiło się słońce. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Zobaczcie sami. Super pogoda. Jest tylko jeden problem. Mianowicie wyjeżdżamy. Ale jeszcze sobie wjedziemy kolejką na górę. Jesteśmy w kolei gondolowej. No dzisiaj coś widać. Uśmiechy czy smutki? Słodki. Smutki, brawo, to lubię. Wyjazd kończymy, niestety. Natomiast było bardzo fajnie. Sporo ciekawych rzeczy widzieliśmy, sporo wódki wypiliśmy. Był to piękny wyjazd, nie zapomnę go nigdy. Także no, będzie co wspominać na pewno. Nie podoba to mi się. To się dla mnie nie podoba. Jest dobrze. No to chłopaki, wstajemy na zmianę. I co? Kto nie zgadza? Kolejka się zatrzymała. My mamy lęk wysokości, znaczy ja i Ania mamy lęk wysokości. Nam się nie podoba, chłopaki się śmieją. Ruszyliśmy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, nasz ostatni posiłek. Jesteśmy na górze i będziemy zaraz suwali burgery. Wszystkim się podobało. Super. Słuchajcie, Jest dobrze. jedziemy tą cholerną kolejką. Ania, zobacz tam, patrz. Nie, naprawdę mi się nie podoba. Ale jakie będzie zdjęcia, Grzegorz, weź tam Cały pokameruj. czas mam mrowienie w stopach. Pokameruj tam. Nie, to nie dla mnie jest. Naprawdę. A jak się Nie chcę na to patrzeć. Nagrywam to później sobie obejrzę na spokojnie. To jest fajny cień. Jak w dół jest gorzej. Nie, dobra. Słuchajcie, kończę. Dzięki, że byliście z nami na tym wyjeździe. Mam nadzieję, że to gówno zaraz się nie zatrzyma i nie będzie bujało. Dzięki, że byliście z nami na wyjeździe i no do zobaczenia w serwisie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się, hej.